Siemka, ja jestem Adacho i mam dla was przykrą informację. Przepraszam, że tak na samym starcie, ale wiele razy czytałem komentarze przez długie lata mojego nagrywania na YouTubie, żebym się nie zmieniał. Zmieniłem się. Stety albo niestety uświadomił mi to Dragon Ball GT. Wiecie co? Jak 4,5 roku temu nagrywałem wam tę pierwszą recenzję, której, tak jak powiedziałem ostatnio w filmie z sagi Czarnogwiezdnych Smoczych Kul, nie nazwałbym dzisiaj recenzją. Wtedy Dragon Balla GT oglądałem z pewną dozą frustracji, może irytacji, albo pożałowania, bo widziałem, albo czepiałem się być może na siłę pewnych dziur, pewnych zabiegów fabularnych, które potem w filmie wyraziłem, no i wzbudziły one pewne kontrowersje. Dzisiaj oglądając Dragon Balla GT, ja się całkiem dobrze bawię. Naprawdę, chyba się zmieniłem. Coraz częściej zakładam koszulę, włosy zsunęły mi się z góry głowy na dół, no i jeszcze się zaczynam dobrze bawić przy Dragon Ballu GT, ale mimo tego, że saga Baby'ego miała swoje głupotki, to nie będzie tak, że dzisiaj będę po prostu, wiecie, smyrał ją po jajkach i mówił, jak to było wspaniale. Nie, aż tak nie, ale umówmy się, że w przeciwieństwie do tego, co mówiłem kilka lat temu na temat tej sagi, albo w ogóle na temat Dragon Balla GT, to myślę, że to będą dwa różne podejścia. Moglibyście powiedzieć, że te filmy nagrywają dwie różne osoby. Ostatni film zakończyliśmy na odcinku 22. Chcę wam podziękować też za duży odzew pod poprzednim odcinkiem. Kto by pomyślał, że Dragon Ball GT po tylu latach nadal wzbudza takie emocje? Nie tylko we mnie podczas oglądania, ale w was podczas oglądania mojego filmu, w którym mówiłem wam, co czułem, jak ja z kolei oglądałem Dragon Balla GT. Tak jak powiedziałem, zrobiłem sobie taką małą serię, wspominkę, powrót do Dragon Balla GT po latach, jeśli nie wiecie, o co chodzi. Po wyjściu Dragon Ball Daima dużo osób mówiło, że jest to seria gorsza niż Dragon Ball GT, albo że może lepsza niż Dragon Ball GT. Dlaczego te porównania były? Myślę, że wszyscy wiecie, dlaczego te porównania były i nie muszę wam tego tłumaczyć, ale ja wtedy sobie zacząłem myśleć, że ja w sumie nie pamiętam, jak wyglądał do końca Dragon Ball GT. W sensie wiem, co tam się działo, ale oglądałem tę serię na tyle dawno temu, że chyba muszę sobie ją odświeżyć właśnie ze względu na Dragon Ball Daima, żebym mógł szczerze powiedzieć, która z tych dwóch serii jest lepsza. Więc dzisiaj zajmiemy się sagą Baby'ego. Jeśli wam się spodoba, to docenię ocenę pod tym filmem. Napiszcie mi w komentarzu, jak wy wspominacie sagę Baby'ego, a my przechodzimy do odcinka 23, bo mimo tego, że oficjalnie saga Baby'ego zaczęła się nieco wcześniej, to ja postanowiłem postawić te granice w momencie, w którym zobaczyliśmy Baby'ego. A na początku odcinka i ucieczki z planety M2 muszę przyznać, że miałem flashback z Wietnamu, zwanego również Królestwem Demonów, bo wyglądało to tak, jakby statek popsuł się chwilę po starcie, co dobrze znamy z Dragon Ball Daima, ale okazało się, że to tylko niedobitek Rildo próbuje powstrzymać naszych. No i kiedy Goku rozwalił go tak po prostu Kahamemą, to wydawało się, że to jest totalnie dziwaczny i losowy wątek, bo wprowadzili Rildo tylko po to, żeby go 3 sekundy później go pokonać. No ale okazało się, że ciało Rildo przejął Baby. I to dało dwa sygnały dla nas jako dla widzów. Czyli pierwszy, Baby jest w stanie przejmować ciała, więc to jest umiejętność, którą będziemy musieli się liczyć. I dwa, będzie za nami podążał, więc będzie śledził naszych bohaterów, więc ta radosna sielanka podróży po kosmosie, zbieranie smoczych kul, to już się oficjalnie zakończyło. Trudno było mi uwierzyć, że Baby tak szybko poruszał się po kosmosie bez statku, no bo nie zobaczyliśmy, żeby on latał w jakichś statkach, ale tak z perspektywy czasu wydaje mi się, że on musiał latać w statkach. Przepraszam, że zrobię spoiler, ale przecież jak Baby uciekał na samym końcu sagi, no to uciekał w statku. Gdyby on był w stanie poruszać się sam w kosmosie, to pewnie by nie używał statku, tylko że tutaj dużo rzeczy nam twórcy zostawili do domysłu, trochę mi się to nie podobało, bo wtedy nie wiedzieliśmy, jak dokładnie Baby znalazł się tak szybko w tym lotniskowcu, można powiedzieć, w tym promie, że zdążył przed naszymi znaleźć właśnie taką stację kosmiczną, całą zniszczyć, wybijając przy okazji ludność, potem przejąć ciało jakiegoś chłopca i to w akurat tak idealnym czasie, że nasi zdążyli przylecieć, ale tuż przed tym, jak stacja wpadła w gwiazdę. W sensie wszystko było wyliczone tak dokładnie, że było to aż nienaturalne, ale uważam, że mimo wszystko dobrze się to oglądało, bo akcja nie była typowo Dragon Ballowa. W sensie ucieczka przed grawitacją, podróż w tych skafandrach kosmicznych, to było interesujące, więc pod tym względem jestem w stanie to docenić. Zresztą tak samo jak sytuacja na tej planecie szpitalnej, jeśli mogę to tak nazwać. Dlaczego mi się to podobało? Ze względu na to, że trafiliśmy na planetę z wyraźną tożsamością. Był pomysł na tę planetę, chociaż bardzo szybko spadła zasłona dymna Baby'ego, więc wielkiego zaskoczenia, że to akurat on przejął ciało chłopca, no nie było. Zwłaszcza, że wszystko zdradził tytuł kolejnego odcinka, takich spoilerów było bardzo dużo, chociaż może ja nie będę nikomu
mu wytykał spoilerów w tytułach odcinków. No ale dowiedzieliśmy się, że Baby znów atakuje. I między knuciem Baby'ego znalazło się nawet miejsce na przyziemne sprawy, takie jak strach Goku przed igłami, łowienie ryb, czy kolejne zbaraźne sceny z udziałem Pan. Jestem zdziwiony, że twórcy dalej w to brnęli. Ale zaczęło robić się interesująco, jak Baby przejął ciało doktora. Wtedy mógł realnie poruszać się gdzie chce i nawet prowokować naszych bohaterów do wpadnięcia w jego sidła. Trunks niby wpadł, ale dość podejrzane było to, że daje się tak utrzymywać w miejscu, złapany za szyję. I przyznaję, że zapomniałem, że to było tak, że oni się wszystkiego domyślili. To było pozytywne zaskoczenie. Tak samo jak akcja z przejęciem ciała Trunksa, bo aż zapachniało sceną, w której Majin Vegeta przeciwstawiał się magii Babidiego, chociaż okrzyk Trunksa "Jestem Trunks!" no, zamieniłbym na coś w stylu "Jestem księciem", w zasadzie synem dumnego księcia wojowniczej rasy. Nie sądzicie, że wtedy mielibyśmy takie fajne nawiązanko? A Trunks po prostu krzyknął "Jestem Trunks!" Swoją drogą, sprawa techniczna, w ostatnim filmie chciałem wam wrzucić i wrzuciłem pierwotnie wycinki z odcinków, w sensie anime wam wróciłem do filmu, żebyście nie patrzyli tylko na kadry, ale też mogli zobaczyć scenki. Niestety prawa autorskie mnie pokonały, więc musiałem zamienić te wszystkie scenki na statyczne kadry. Nie oceniajcie mnie przez to. Starałem się wam uatrakcyjnić trochę ten materiał i puścić wam chociażby sceny transformacji Goku w SSJ, żeby wam to pokazać, jak wyglądało, ale no cóż, prawa autorskie prawami autorskimi, a Toei akurat pod tym względem jest bardzo restrykcyjne. Ale wracając do tej transformacji Trunksa, a w zasadzie do tego "Jestem Trunks", zaliczam ten moment na plus. Trunks uważam, że potrzebował czegoś takiego. No i dość ciekawe jest też to, że Baby był kreowany na postać, która póki co w tamtym momencie była za słaba dla naszych bohaterów. Coś jak Cell w pierwszej formie, który musiał w ukryciu wchłaniać energię ludzi, żeby się wzmocnić. Przy okazji, Vegeta zgolił wąsa, ogarnął swoją fryzurę, przestał wyglądać jak Rutkowski, wystawił piłeczkę Gotenowi, a ten nie trafił na pustaka. No ale Goten to ma chyba po matce, bo ta też chyba nie ogarnęła, że Vegeta zmienił swój imidż. Tylko wierna żona doceniła, że jej mąż wrócił do normalności. No ale za to Goten wykazał się później, bo Baby pojawił się na Ziemi i powiem wam, że jak teraz akcja wróciła na Ziemię, to praktycznie dostaliśmy cały odcinek z postaciami pokroju Gotena, Herkulesa, Chi-Chi, Vegety, Bulmy. Goku i reszta tylko przez chwilę gonili jakiegoś stworka, żeby zabrać mu smoczą kulę. I muszę powiedzieć, że początek sagi jest całkiem niezły. Fajnie też, że Goten walczył, tylko w sumie dlaczego Baby nie lubił Saiyan? Do tego momentu nie wiedzieliśmy w ogóle, kim jest Baby. W sensie wiedzieliśmy, że niby to Mew go stworzył, ale tak na dobrą sprawę to było na odwrót, że to Baby zaprogramował Mew, żeby Mew zaprogramował Baby'ego, więc trochę wiemy na temat Baby'ego, ale w tamtym momencie ta wpychana nam trochę do gardła nienawiść do Saiyan jest totalnie niewytłumaczona. Można byłoby to porównać trochę do sytuacji z Goku Blackiem, ale tam dodatkową intrygą było to, że przeciwnik wyglądał jak Goku, więc to napięcie rosło, a w przypadku Baby'ego tego wytłumaczenia nie było, ono się potem pojawiło, ale w pewnym sensie było to trochę niezrozumiałe, dlaczego on w sumie tak bardzo nienawidzi Saiyan. Zachowanie Gotena momentami było wkurzające, troszeczkę, że zamiast walczyć gadał przez telefon, albo to, że nie widząc Baby'ego rozwalił pół dzielnicy i myślał, że wygrał, no ale dostaliśmy mega fajne przeplatane wstawki z podróży Goku i reszty, nawet takie losowe meksykańskie party, z Goku w masce z nosem i wąsami, czy Pan w sombrero, jak oni są puszczani jako dodatkowy wątek, mówię o tej ekipie, to naprawdę nie ma się czego czepiać, że to jest nudne czy coś. No i nawet Piccolo się pojawił. Co prawda potem zniknął na całą sagę, nad czym ubolewam, ale doceniam to, że się pojawił chociaż na sekundę. I w tym momencie naprawdę zaczęło robić się ciekawie, zwłaszcza z tą perspektywą z tyłu głowy, że Baby będzie atakował Vegetę. No bo nawet taka Chi-Chi miała swoje sceny, jak lała Baby'ego po ryju, a ten zastanawiał się, czy ona ma jakieś ukryte moce, bo czuje przed nią strach. Walka Gotena i Gohana zaczęła się naprawdę fajnie, chociaż trochę nie czaję, dlaczego Baby był w stanie przejąć Gohana tylko oplatając go sobą, wiecie, bez żadnej ciętej rany ani nic, bo tak do tej pory Baby przejmował ciała. Wystarczyło, że Gohan włączył SSJ, trochę średnio ta umiejętność przejmowania ciał była wytłumaczona, no ale okej. No ale wejście Piccolo, powiem wam, że było mimo wszystko trochę żałosne. Fajnie, że się pojawił, ale dosłownie zobaczyliśmy, że przyleciał, nie trafił Makanko Sapo i dostał one-shota na koniec odcinka i zniknął do końca sagi. W sumie jakbym się tak skompromitował, to też bym się wstydził pokazać. A ta scena dała mi kolejny flashback, tym razem nie z Wietnamu, a z Dokana. Kto wie, ten wie. Vegeta wyrywający kierownicę łobuzom, którzy podrywali jego córkę, to był wykwintny humor, podobało mi się to. Nie obraził ich w żaden sposób, nie zniszczył ich kiblastem jak jakiś brutal, po prostu zabrał im kółko i pozwolił prawom fizyki dokończyć dzieła za niego. I nie wiedziałem, że potrzebuję w życiu zobaczyć Jiru ubranego w kurtkę zimową,
ale go zobaczyłem. No i kurde, atak Gohana, w zasadzie Baby Gohana, na Vegetę i Bre był mega klimatyczny. Ta sceneria była naprawdę ciekawa. No ale muszę przyznać, że z drugiej strony Vegeta olewający to, że jego córka podchodzi do niebezpieczeństwa. Potem Vegeta rzuca córką w powietrze jak workiem ziemniaków. Chociaż worków ziemniaków to się teraz nie rzuca, tylko się do DPS-u zawozi, to zapomniałem. Generalnie rzucił swoją córką i to było według mnie trochę słabe zachowanie, nawet jak na surowego ojca. Ale jednak całej scence muszę zwrócić honor, bo Vegeta demaskujący Baby'ego i ten soundtraczek w tle, nieźle to było przeprowadzone. Chociaż byłoby dobrze, tak jak mówiłem, do tego czasu zbudować chociaż jakiekolwiek napięcie związane z tożsamością Baby'ego. A nie, że do tej pory było wiadomo, że nic nie wiadomo, że po prostu jest zły i nie lubi Saiyan. Ale wszystko zaczęło się dymić w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak nagle Gotena na nowo opętało, mimo że nie miał już w sobie Baby'ego. Przejęcie Vegety, historia Cufulian, składanie jaj w przejętych ciałach. Kurde, to naprawdę było dobre i muszę przyznać, że w tamtym momencie sagi były głupotki, które tutaj wymieniam, ale naprawdę dobrze mi się to oglądało. Mimo tego dodatkowo, że znałem tę historię. No i okej, Goku niestety musi zostać w ciele dziecka, bo nie mogą użyć czarnogwiezdnych smoczych kul, bo te się znowu rozproszą po wszechświecie. Czyli zwykłe kule, czy nawet nameczańskie smocze kule nie mogły w tamtym momencie pomóc. To jest trochę słabe wytłumaczenie. Uważam, że w tamtym momencie, nawet jeśli mieliby trochę naciągnąć fabułę, to byłoby naciągnięcie fabuły po pierwsze, nie pierwsze właśnie, a po drugie w słusznej sprawie, bo wiele razy już było tak, że o czymś się nie dowiadywaliśmy, ale to się działo. Tutaj przecież mogliby zebrać ziemskie smocze kule i odwrócić ten czar na Goku i mielibyśmy ten wątek małego Goku trochę złagodzony. Nawet jeśli on się komuś nie podobał, to byłby ograniczony tylko do pierwszej sagi, albo też do 1/3 sagi Baby'ego. Mielibyśmy już dużego Goku i byłoby ok. A nie wiadomo dlaczego zostawili go małego. Przecież zmienili go na małego w kontekście tej podróży po wszechświat, w zasadzie po światach, po planetach, żeby to się kojarzyło z pierwszym Dragon Ballem, ale ta saga podróży już się skończyła. Teraz powinna być saga dużego i poważnego Goku i praktycznie nie widzę powodu, dla którego tego nie zrobili. No ale cóż. No ale zobaczyliśmy za to plot twist, że Dandy też jest przejęty i że jeszcze zdobył smocze kule. No ludzie, no. Robiło się naprawdę gęsto. I Majin Buu, który w 3 minuty zrobił więcej użytecznych rzeczy niż w całym Dragon Ballu Super, czyli przechował Herkulesa w środku, zniwelował jajo Baby'ego, zachowując przy tym nietypową jak dla siebie przytomność umysłu. Dziwne jest też tylko to, że jaja nie wykluły się w Trunksie, skoro, w sensie w tamtym momencie, bo wiem, że później się wykluły, skoro to jego Baby przejął jako pierwszego, a nie było do tej pory mowy, że jaj w Trunksie nie złożył. Takie zarzuty mógłbym stawiać, gdybym obejrzał odcinek do połowy, bo dosłownie chwilę później dostałem odpowiedź. Baby po prostu czekał na odpowiedni moment, żeby Trunksa dodatkowo dobić. Ale najbardziej dołujący, może nie wzruszający, ale taki po prostu smucący moment to zniszczenie Jiru przez Baby Vegetę. Bez zastanowienia uratował Trunksa, ta jego pelerynka, super z niego robocik i naprawdę mi go było szkoda, bo w tamtym momencie szczerze nie pamiętałem jak on skończył w tej historii, nie wiedziałem czy on przeżyje czy nie. Dwie rzeczy, których się muszę przyczepić. Chichi i Videl zastawiły Suto stół, a potem przychodzą Goten i Gohan i wysadzają cały dom w powietrze. Czy tylko mnie to irytuje, że rozwalili obiad dla 4 osób? I druga rzecz, jakim cudem pan bez szwanku wyszła z czołowego zderzenia z Kiblastem SSJ Gohana i SSJ Gotena? Odpowiedzi nie dostaliśmy, ale wrzucam to do po prostu takiego worka grzechów lekkich, że tak powiem. Tekst Goku, że ten nie jest Saiyaninem, tylko ziemianinem, to trochę inna ścieżka rozwoju co w Dragon Ballu Super. Tamta podobała mi się bardziej, bo w Dragon Ballu Super potrafił być jednym i drugim, zaakceptować swoją jedną i drugą naturę, ale tutaj uznam to za pewien skrót myślowy, a nie za dosłowną deklarację. Wszyscy wpadli w ręce Baby'ego, ale naturalne jest to, że Goku nie, no bo jego na ziemi nie było, więc póki co akceptuję fakt, że czeka nas Goku Time. Chociaż już teraz powinniśmy dostać wielkie wejście Uba, bo do tej pory trzymają go w szafie i to boli. Z drugiej strony miłym zaskoczeniem było to, że Buu przetrzymywał bohaterów w brzuchu. To jest tak zaskakujące, że nie wiem co powiedzieć. W końcu jego zdolności są wykorzystywane w logiczny sposób. I nie wiem, czy worek grzechów lekkich będzie w stanie pomieścić to, że Vegeta puszczający Final Flasha, a krzyczący, że jest to Big Bang Attack. Dobra, uznajmy, że to jest typowy GT moment, który zapamiętałem z dawnych lat. To jest taki moment do kompilacji głupotek z Dragon Balla GT, ale powiedzmy, że puszczam to mimochodem, bo ogólnie saga jest całkiem dobra i nie będę oceniał jej przez pryzmat jednego przejęzyczenia. Vegeta uznajmy, że tak dawno nie walczył, że już zapomniał jak nazwał konkretny atak i potem dopiero się puknął w głowę i mówił, kurwa, co ja gadam, przecież to nie jest Big Bang Attack. Fajnie, żeśmy zobaczyli SSJ3, ale fakt, że to nic nie dało, to jest fatalne posunięcie, bo ominięto kompletnie SSJ2, a najlepsza
transformacja Goku w tamtym momencie nawet nie pomogła przez sekundę, więc zero stopniowania akcji, zero budowania napięcia, SSJ3 został osrany tak samo jak Piccolo, tragedia. I co? Warto było zostawać w ciele dziecka? Nie warto, mogę odpowiedzieć już teraz, nie warto. Kurde, powiem wam, że taki Baby Vegeta 1, transformujący się w Baby Vegeta 2, to ma potencjał w dokanie. Dlaczego oni jeszcze tego nie dodali? Tylko dlaczego on nagle się tak zmienił bardzo? Chodzi o to, że bardziej stał się Babym, a nie Vegetą? Przyznam wam, że nie pamiętałem, że Baby Vegeta 2 zmienił się w Baby Vegeta 3 chwilę po tym, jak Baby Vegeta 1 stał się Baby Vegetą 2. Trochę średnio po raz kolejny tutaj siadło to budowanie napięcia, zresztą mówię któryś już raz, ale okej. Ale udało im się sprzedać to, że sytuacja wydawała się naprawdę beznadziejna, bo Goku nie ma, wszyscy przejęci, nawet jeśli jakimś cudem go pokonają, to smocze kule zostały użyte, więc Ziemia i tak prędzej czy później wybuchnie. No ale z drugiej strony, jak się pojawia coś dobrego, to potem się pojawia przestrzeń Sugoroku, do której trafił Goku. Bra. Nie no, po prostu nie da się wymyślić czegoś bardziej losowego i bardziej nielogicznego niż to. Naprawdę, przepraszam. Nie umarł, więc nie trafił do zaświatów, ale też nie przeżył, więc nie został na ziemi. Po prostu trafił do salonu gier planszowych. Kibito-shin chciał go uratować, ale chłop mu się z rąk wyślizgnął i trafił do gry w Chińczyka. No kurwa, no dobra, niech będzie. Mimo wszystko scena, w której oberwał igłą w dupę od pielęgniarki Chi-Chi, a potem jeszcze wciągnął swoje łzy z powrotem do oczu i było słychać, jakby pił przez słomkę, to mnie rozbawiło. I powiem wam, że tak jak ta przestrzeń, no mówię, nie kupuję tego totalnie, ale ta gra nie była aż tak długa, jak ją zapamiętałem. Nadal totalnie bez sensu, ale nie było aż tak męczące. Zero wytłumaczenia i w sumie jaki w tym sens? Żeby dać trochę więcej suspensu, mogliby pokazać Goku dopiero 2 odcinki później i by się okazało, że Kibito-shin normalnie go uratował. Ale zyskaliśmy dzięki temu 2 kosmiczne jenoty, które w sumie wielkiej roli dla historii nie miały, z tego co pamiętam. 18 narzeka na Krillana, że ten puścił kolejkę, ale przecież on i tak byłby setny, więc nie załapałby się razem z 18 i z Maron. To ona głupia? Ja pierdolę. Dobra, trzymajcie mnie, bo tutaj mieliśmy do czynienia z rzeczą, jeśli nie najgłupszą, a przypominam, że jesteśmy chwilę po przestrzeni Sugoroku, więc jeśli nie najgłupszą, to drugą najgłupszą rzeczą. Pan wychodzi z ukrycia, demaskując się i zaczyna rzucać w ludzi pigułkami przeczyszczającymi. Nie wiem, co jest głupsze. Ten pomysł? Czy fakt, że to kurwa zadziałało, bo niektórzy stali z rozdziawionymi gębami, łapali muchy do gardła i puknęli te pigułki. I to zadziałało. No ale na końcu jeszcze wejście Uba, więc znowu mamy taką sinusoidę. Głupi moment i fajny moment, bo czekałem na tego Uba. I gdybym nie wiedział, jak chłop zaraz skończy, to może bym się trochę jarał. A może nawet bym się niemożebnie jarał. Ale pamiętałem niestety, jak skończył Ub. Pamiętacie, o czym mówiłem na początku odcinka? Że trochę się zmieniłem. Też ze mną zmieniło się być może trochę moje poczucie humoru. I tak jak 5 lat temu uważałem, że wyciąganie ogona szczypcami z dupy Goku no to jest po prostu głupie. Tak uważam, że dzisiaj to jest bardziej zabawne niż głupie. To nadal jest głupie, ale umówmy się, że oni byli zmuszeni do tego, żeby wyciągnąć ten ogon szczypcami, bo normalnie to Goku miał go sobie wyciągnąć poprzez mielenie kawy. Dobra, wyciąganie ogona z dupy to jest chyba humor, do którego musiałem dorosnąć. To jest głupie, ale tak mnie to bawi, że odbieram to pozytywnie. No przepraszam. Szkoda tylko, że Piccolo gdzieś wcięło i nie ma go całą sagę. I aż dziwię się, że to mówię, ale ta scena, jak Buu żegna się z Herkulesem, on i Jiru to są 2 najlepsze postaci w GT do tej pory. To jest naprawdę dziwne, przedziwnie mi się to mówi, ale Jiru i Majin Buu to są najlepsze do tej pory postacie w całej serii. No i ta transformacja w Majuba, aż się rodzi w mojej głowie takie pragnienie, żeby zobaczyć już Uba w mandze Dragon Ball Super. Zobaczymy, co przyszłość w Dragon Ballu Super przyniesie dla Uba. Może będziemy mieli też jakiegoś Majuba. Majub prezentował ciekawe techniki. Fajnie, że potrafił korzystać z umiejętności Buu i że udało mu się nawet nawiązać w miarę równą walkę z Babym. Przynajmniej do przerwy na reklamy, bo potem to już została z niego tylko czekoladka. Nie, no bardzo słabo został potraktowany. Myślę, że trochę nawet słabiej niż transformacja SSJ3. Ale wiadomo, akurat wtedy, kiedy przegrał, na planecie pojawił się Goku z wyciągniętym ogonem i w sumie skąd stary Kaioshin wiedział, że trzeba mu wyciągnąć ogon? Po prostu wiedział i już. Tak jak w fanmangach Young Jijiego, po prostu
Elder Kaioshin sobie coś przypomina i wszyscy mu wierzą na słowo. Ale kolejny raz bije się w pierś. Scena przemiany Goku w złotą małpę, która została wywołana, w sensie przemiana, nie małpa, za pomocą światła ziemi, czyli jego ojczyzny, to jest naprawdę świetnie napisane. Goku korzysta z pierwotnej mocy Saiyan, których Baby tak nienawidzi, i dodatkowo używa do tego ziemi, którą Baby zostawił z tyłu na pastwę losu. Póki co chyba najlepszy moment w serii. Plus też naprawdę ładnie narysowany. I dobrze napisany, ładnie narysowany, chociaż muszę przyznać, że skrzek tej złotej małpy jest komiczny, bo nałożyli na to dodatkowo głos Goku. No i teraz w ogóle doznałem olśnienia. Po japońsku O to znaczy wielki, ale można to też zapisać jako O, czyli król. Saru przez S, nie przez Z, ale Saru to jest małpa, więc O Zaru, jeśli mielibyśmy to stylizować na O Saru, to byłaby wielka małpa, więc tutaj jakby mamy genezę prostą, ale jeśli mielibyśmy to przeczytać jako król małpa, to moglibyśmy otrzymać może małpi król, czyli Sun Wukong, czyli postać, która była inspiracją dla Toriyamy, kiedy ten tworzył postać Goku. Nie wiem, czy to ma sens, ale uznajcie to za bezsensowną ciekawostkę. Ale dobra, najbardziej rozbawił mnie ten tekst Goku. Łza pan kapie na palec małpiego Goku, on ją liże i czuje tę samą sól morską, którą czuł, jak lata temu z całą rodziną poszli na plażę. Ja myślałem, że on skojarzy jedno z drugim, a Goku... Woda słona jest morska, bo wszyscy do niej sikają. No kurwa mistrz. Ale scena przemiany dobrze się zestarzała. Nie była ona szczytem animacyjnego kunsztu, ale niosła ze sobą emocje i przede wszystkim sens. Coś, czego na pewno brakowało w Dragon Ball Daima. I teraz przepraszam, ale to jest chyba już dostateczny dowód na to, że się zestarzałem. Nie mówię, że jestem stary, ale jestem starszy niż wtedy, jak nagrywałem ten pierwszy film o Dragon Ballu GT. Zabrzmi jak boomer. Uwaga. Ten SSJ4 jest tak zajebiście poważny, że przez samo zachowanie Goku to się po prostu dobrze ogląda. Ta forma jest tak fajnie poważna, że to się po prostu dobrze ogląda. Wiadomo, a raczej nie wiadomo, dlaczego Goku nagle zmienił się w dorosłego. Tutaj już możemy dopisywać własne teorie i fanboye GT będą mówić, że wiadomo, przecież Goku był tak silny, że ten czar prysł. To jest wasz headcanon, ok? Ja tutaj nie dopisuję żadnej teorii. To jest dla mnie minus, że to nie zostało wytłumaczone. W sensie, potem scenarzyści, producenci powiedzieli, że no, chcieli zrobić Goku dużego, żeby się lepiej sprzedawał i tak dalej, bo duży to jest silniejszy, no nie? Twórcy Dragon Ball Daima poszli krok dalej i sprzedali i dużego i małego. Ale chodzi o to, że tutaj jest sporo takich niedopowiedzeń. Mimo wszystko, ja jak to oglądam, to takie rzeczy nie wypaczają mi obrazu serii. To nie są tak olbrzymie rzeczy, które by sprawiały, że nie da się tego oglądać. Jak wyłączam myślenie analityczne i zatapiam się po prostu w akcji, tak jak na końcu Dragon Ball Daima, to naprawdę bawię się dobrze. Odnośnie fal Artura Boruca. W Dragon Ballu były dziesiątki głupich albo nielogicznych pomysłów, nawet niektóre wynalazki Bulmy, jak cukierki pipi, te, które wywoływały sraczkę w pierwszym Dragon Ballu, ale to, że skonstruowała urządzenie do wzmacniania naturalnie występujących fal, przecież to chyba w normalnym życiu można byłoby coś takiego zbudować, no nie? A tym bardziej w Dragon Ballu. Więc tak jak promieniowanie Vegety pod koniec Dragon Balla GT, kiedy on się transformował w SSJ4, tam na końcu serii, falami Boruca, to było dość zabawne, ale na tym etapie historii, w sadze Baby'ego, uważam, że to jest totalnie akceptowalny pomysł. Jak okazało się, że Baby Vegeta w formie Ozaru nie postradał zmysłów, to myślałem, że dobrym wytłumaczeniem byłoby to, że Vegeta przecież w Saiyan Sadze pokazał, że panuje nad formą Ozaru. Ale to, co usłyszeliśmy, moim zdaniem było jeszcze lepsze. Przecież Baby tylko steruje ciałem Vegety, które się zmieniło, więc Baby tak naprawdę się nie zmienił. To nie on zmienił się w Ozaru, więc to nie on stracił nad sobą panowanie. Moim zdaniem sprytnie pomyślane. Motyw mimo wszystko 10-krotnej Kamehameha jest trochę bezsensowny i powiedziałbym, że losowy. W sensie, dlaczego akurat 10-krotna i czym ona różni się od zwykłej? No bo Goku przygotował energię w 2 dłoniach i ją złączył. Więc już prędzej bym nazwał to 2-krotną Kamehameha. Ale okej, 10-krotna brzmi fajniej, no niech będzie. Baby strzela w Goku, który stoi na tle ziemi, a ten zaczyna ładować kontrę dopiero jak atak Baby'ego ma tuż przed mordą i jeszcze krzyczy: ty draniu, nie zdążę skupić ki na czas! Chłopie, przecież ten atak to już był ładowany pół minuty temu. Baby stał, obwieścił, że będzie atakował. Goku stał i czekał, aż ten go w końcu wypuści. No, po prostu w tym momencie walka troszeczkę zwolniła i przeistoczyła się z emocjonalnej wymiany ciosów w takie ślamazarne wymiany absurdalnych kiblastów, które wydają się kończące,
Aż do momentu, kiedy druga osoba nie wyłania się nagle z kurzu, wszyscy łapią się za głowę i okazuje się, że jednak to nic nie dało. No i wiadomo, że Goku nie stracił przytomności, no bo nie wrócił do bazowej formy. No ale później to już mieliśmy w ogóle mistrzostwo. Goku umiera, leżąc na posadce, myśli, że to koniec, sam w swojej głowie myśli, że to koniec. Tłum wiwatuje ku czcicu Fulla, ten w ogóle przygotowuje ostateczny atak, którym w sumie zniszczy całą planetę też z tymi ludźmi, którzy wiwatują ku jego czci. A tu nagle razi go prąd znikąd, on upada na ziemię, Goku odżywa w tym czasie i mówi: ha! To skutek mojej 10-krotnej Kamehameha. Niestety słabo zrealizowany plot twist. Zaskoczenie dla samego zaskoczenia. Egzekucja dość mizerna. Mimo wszystko, użycie wody do leczenia ludzi jest fajnym wykorzystaniem starego artefaktu, chociaż nie rozumiem następnej sceny, dlaczego Baby odzyskał siły dzięki falom Boruca, które wystrzeliła Bulma. Ja jakby nie dziwię się, że ona mogła wystrzelić te fale, ale te fale były potrzebne do transformacji, one nie powinny działać jak fale lecznicze. No ale mówię, sinusoida, znowu wlatuje coś, co niby jest pozytywne, ale trochę lekko rozczarowujące pod kątem budowania napięcia, czyli Goku okazuje się, że tak jak leżał kilka godzin ze skwaszoną miną, to on tak naprawdę udawał i odpoczywał. Tak bym myślał, ale dałem się nabrać i okazało się, że Goku tak naprawdę blefował. Co, też się daliście nabrać, co? Ja przyznaję, że o tym zapomniałem, więc mieliśmy totalną betoniarkę. Goku udawał, że jest wypoczęty, ale tak naprawdę nie był wypoczęty. No i fajnie, że do gry w tamtym momencie weszły takie postacie jak Kibito, Shin, Trunks, czy nawet ratująca przed Babym dziadka Pan. Chociaż dość przykre jest to, że oni absolutnie wszyscy nic nie znaczą. Mają moc porównywalną do muchy i nie są w stanie nic konkretnego zdziałać. I czy naprawdę pozbawianie nas zobaczenia nastoletniego Gotenksa to jest jakaś zmora, która trwa od czasów GT aż do Dragon Balla Super? Chłopaki chcieli się scalić, ale Goku im przeszkodził, mówiąc, że to by nic nie dało, tak? Że Baby był drugi w kulach. Okej. Kogo to obchodzi? Chcielibyśmy zobaczyć Gotenksa, być może moglibyśmy mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli Gotenks by się przetransformował, powalczyłby chwilę, przegrałby i bylibyśmy w tym punkcie, gdzie przekazują ki dla Goku. Mogłoby tak być? Mogło. Zobaczylibyśmy coś więcej? Zobaczylibyśmy. Ktoś inny miałby szansę na pokonanie Baby'ego niż Goku? Jak najbardziej. Natomiast pozbawianie nas, jakby niszczenie tego pomysłu w zarodku jest rzeczą, powiedzmy, takim antyhypem. Rzeczą, która burzy totalnie ekscytację. Ubolewam nad tym. To też jest, tak jak mówię, zmora współczesnego Dragon Balla, bo w Super Hero mieliśmy grubego Gotenksa i potem na planecie Virusa znowu grubego Gotenksa. Żałuję. No ale potem przebudził się z letargu, próbował rozerwać Baby'ego od środka i niby fajnie, wrócił w dobrym momencie, tylko kompletnie nie kupuję tego, że on się niby dał specjalnie zamienić w czekoladkę i wejść do środka Baby'ego. Dlaczego tego nie kupuję? Tak jak może byłbym w stanie jeszcze uwierzyć, że zna tę technikę zamiany w czekoladkę na tyle dobrze, że coś tam może pokombinował, wiedział, że się sam z siebie obudzi, albo jakoś to tam jeszcze inaczej wytłumaczyć. Tak w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć tego, że on się odpalił dopiero w tym momencie. Jeśli Baby przez, powiedzmy, godzinę, albo nawet kilka godzin leżał nieprzytomny na ziemi, zanim Bulma go uleczyła tymi falami Boruca, dlaczego nie spróbował wtedy go rozerwać? Przecież Trunks leciał, prawda, uleczony tą wodą przez Kibito Shina Trunks, leciał specjalnie do Baby'ego, żeby go dobić, kiedy Baby jest słaby. Jeśli miał okazję zaatakować wcześniej, dlaczego nie zrobił tego wcześniej? W tym momencie, chociażby. Albo jak Goku się jeszcze z nim bił. No ale okej, Baby wypluł Uba pod nogi Kibito Shina, a ten zamiast go leczyć, to kibicuje Goku razem z Herkulesem. No, trzymajcie mnie, nie? Następny as. No ale okej, Goku wzmocniony urąbał Baby'mu ogon i teraz dwie śmieszne rzeczy. Zmiennokształtny Baby, który widzieliśmy, że zmieniał się w breję, w kulę, potrafił wejść do każdego ciała, nie jest w stanie się skurczyć i zmieścić w ciele ludzkiego Vegety, więc musi uciec, a Vegeta przy okazji jest wolny. Druga rzecz, która mnie rozbawiła, to to, że Vegeta nic nie pamięta, przebudził się, otwiera oczy i pierwsze co widzi, to jest Goku w nowej formie i Vegeta uśmiecha się czule, jakby widział miłość swojego życia. I Goku też mu odwzajemnia się takim samym ciepłym uśmiechem. No jeszcze tam powiedział Trunks, że tam wiecie, że syn go trzyma, chuj w tego syna, Goku. Oni się rozumieją bez słów, to jest miłość od pierwszego wejrzenia. I powiem wam, że chyba tutaj zaatakował mnie jakiś efekt Mandeli, bo ja trochę inaczej zapamiętałem tę 10-krotną Kamehameha, może ze względu na Dokana, bo tam Goku SSJ4 puszcza czerwoną Kamehameha i to jest ta 10-krotna. W anime ani razu ten atak nie był czerwony. Goku puszczał 3 razy, z tego co pamiętam, 10-krotną Kamehameha i za każdym razem ona wyglądała inaczej. Była niebieska, tak jak zawsze, nie była większa. Po prostu Goku mówił, że jest 10-krotna.
A raz nawet powiedział tak, wiecie, Kamehameha, puścił ją i jeszcze na sam koniec 10-krotna! Zapomniałem powiedzieć, bo byście nie wiedzieli, prawda? Bo nie widać różnicy. Moim zdaniem to też jest taki minus, bo można byłoby jakkolwiek ją odróżnić. Goku miał czerwone futro, ona mogłaby być faktycznie czerwona, wyglądałoby to lepiej i wiedzielibyśmy, że ten atak czymś się różni, no nie? Ale niech będzie. I wybuch ziemi, to nadal podtrzymuję, że to jest naciągany pomysł, bo się wiąże z naciąganymi kulami, ale ciekawe, jak nasi sobie z tym poradzą, albo czy w ogóle sobie z tym poradzą. No bo podoba mi się to, że bez chwili wytchnienia, nawet sekundę po pokonaniu Baby'ego pojawia się kolejny problem. No ale okej, Baby został pokonany i przeszliśmy do tego odcinka, w którym kilka lat temu bym powiedział, że to była moja ulubiona scena w całym Dragon Ballu GT, czyli poświęcenie Piccolo. No ale odcinek zaczął się od tego, że Vegeta dał bardzo przytomny pomysł odnośnie przenosin, prawda? Uśmiechnął się w ogóle tylko na wieść o SSJ4, nawet skwitował to tym, że takie przeprowadzki to dla Saiyan nie jest pierwszyzna. Czuć było, że twórcy tej serii świadomie powiązali to z doświadczeniem Vegety jeszcze z dawnego życia, bo on ma swoje wspomnienia. Saiyanie przecież w przeszłości się też przeprowadzali z planety na planetę. I super, że zobaczyliśmy dużo znajomych twarzy podczas tych przenosin. Wiadomo, to nie było jakoś szczególnie długie, ale uznałem to za takie oczko w stronę starych fanów. Plus wcale nie było tak, że Goku wszystko robił. Fakt, jeśli chodzi o walkę, mówię tutaj o całej sadze, dużo zależało od niego, ale tak jak mówiłem wcześniej, to wynikało z tego, że wszyscy byli przejęci przez Baby'ego. Goku był w kosmosie, więc Goku, Trunks i Pan mieli naturalnie większe szanse na to, żeby coś zdziałać. Trunks miał w sobie jaja. Tak, miał w sobie jaja Baby'ego. Pan nie została przejęta, więc ona też pomagała i też bardzo się przyczyniła do zwycięstwa, więc tak, ostateczny cios został zadany przez Goku, to on dostał nową formę, ale dużo innych osób pomagało. Bez innych postaci to by się nie udało, więc nie jestem w stanie powiedzieć, że ta seria, że ta saga to było Goku Time. No ale okej, kilka słów o tym, według mnie jednym z najlepszych momentów w całej serii, chociaż uważam, że bardzo słabo obudowanym. Śmierć Piccolo. Ubolewam nad tym, jak bardzo mało Piccolo było do tej pory, no bo z perspektywy praktycznie już całej sagi, on się po prostu pojawił i umarł. Widzieliśmy go tam wcześniej, ale to tak jak mówiłem, puścił Makanko Sapo, nie trafił, Gohan go zniwelował i Piccolo zniknął. Potem na końcu sagi, w ostatnim odcinku się Piccolo pojawia i umiera. Co prawda jego wejście i uratowanie chłopca i ta rozmowa krótka z Goku, to było świetne. Trochę za krótko mimo wszystko było budowane to napięcie, bo moment pożegnania z Gohanem był poruszający, ale serio, 3 sekundy później musieli to uciąć i narrator wbija z komunikatem, że siema, wszystko jebło, ale poprosiliśmy na mecza na odnowienie ziemi. 2 dni później już wszyscy o tym zapomnieli w ogóle, że cokolwiek się działo. A, Piccolo nadal nie żyje, no ale trudno. Moment z olbrzymim potencjałem, który jestem pewien, że po prostu został wykorzystany tylko częściowo. No ale przynajmniej Jiru naprawili, więc zawsze coś. I podtrzymuję ten, no wtedy to był zarzut, może 4,5 roku temu to był zarzut. Teraz to jest coś, co jest po prostu fajną rzeczą, zabawną do wytknięcia, czyli Piccolo poświęcił swoje życie, zginął razem z ziemią, żeby nie było problemów już ze smoczymi kulami, po czym 3 minuty później, jeszcze w tym odcinku, narrator mówi, że no, wszyscy myśleli, że już nie będzie problemów, ale są problemy. I to ze smoczymi kulami. Co prawda nie z tymi, za które się poświęcił Piccolo, ale no kurwa nie trafił. Mógł się poświęcić za oba zestawy, a poświęcił się tylko za ten jeden. No ale okej, o tym w następnym odcinku, a w zasadzie w jeszcze kolejnym, bo saga Smoków będzie na samym końcu, a następny odcinek to będą moje przemyślenia po latach tyczące się sagi Super 17, która ciekawi mnie ze względu na to, że to była moim zdaniem najsłabsza saga z całego Dragon Balla GT. Tak ją zapamiętałem. Czy takie będę miał wrażenie też po obejrzeniu tych 8 czy tam 7 odcinków? Nie wiem, ale zobaczycie za niedługo. Także jeśli chcecie zobaczyć to nieco szybciej, to możecie zostawić lajka. 1 like to jest 1 minuta mniej czekania na kolejny odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wy zapamiętaliście sagę Baby'ego. Być może są rzeczy, które zinterpretowałem tutaj błędnie. Czekam na Wasze opinie. I fanów GT, i antyfanów GT, i generalnie Was. Nie będę Was szufladkował. Jeśli lubicie GT, to ok. Jeśli nie lubicie, to też ok. Tyle ode mnie. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki za oglądanie i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.